Nazywam się Wera Popowa. Od 11 lat mieszkam w Polsce, a sama pochodzę z Ługańska w Ukrainie. Tak naprawdę Rosja okupuje Ukrainę od 2014 roku. 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie napadły na Ukrainę. Na całą Ukrainę. Polki i Polacy spontanicznie rzuciły się do pomagania osobom migranckim. Wsiadały do samochodów i przywozili ich do Polski. Przenosiły na dworce ubrania, ciepłe kocy i jedzenie. Ale przede wszystkim zapraszały Ukraińców i Ukrainki do swoich mieszkań. Czasem na wiele dni i tygodni. Obywatelki i obywatele byli szybsi od państwa. Ponad 30% przybyszek i przybyszów zamieszkało w prywatnych domach. Początki były dosyć takie niespodziewane chyba dla wszystkich. Szybko zbudowaliśmy sobie taką strukturę, taki zespół początkowo wolontariacki, a później już zatrudniony zespół w ukraińskim domu, który jest zespołem kwaterowania i pracuje telefonicznie, czyli łączy osoby udostępniające mieszkanie z osobami, które tego kwaterunku bezpłatnego w Polsce potrzebują. Przychodziło tutaj po około 30 wolontariuszy dziennie w 3 zmiany. Warto wiedzieć, że za każdym zgłoszeniem średnio są 3 osoby. Powiedzmy, niech to będzie 1000 zgłoszeń tygodniowo, to oznaczało około 3000 osób do zakwaterowania. Według oficjalnych danych Straży Granicznej przez ostatni rok granicę przekroczyło ponad 10 milionów osób. Ruch przez granicę jest w obie strony. Ale faktem jest, że ponad 2 miliony osób otrzymało tu numer PESEL i zarejestrowała tu swój pobyt. I zaczęła myśleć, jak ułożyć sobie tutaj życie. Wiele osób po prostu nie do końca stać na to, żeby coś wynająć. Korzystają z różnych źródeł pomocy i w zasadzie myślę, że to w tej sytuacji czasami jest dla niektórych osób jedyną deską ratunku. Również osoby, które na przykład są zakwaterowane gdzieś na 2 miesiące, na krótsze okresy czasu niż pół roku, muszą poszukiwać znowu na nowo, prawda, jakby jakiegoś miejsca zamieszkania. Pani na przykład, która mieszkała w Bydgoszczy, już w Bydgoszczy nie może znaleźć miejsca i musi pojechać, na przykład kolejne miejsce zamieszkania znajduje w Piasecznie pod Warszawą i zaczyna tę samą drogę od początku, prawda? Gdzieś próbuje ulokować dzieci, żeby uwolnić sobie troszeczkę czasu i być może podjąć pracę. Czasami się okazuje, że się udało ulokować dzieci, ale niekoniecznie udało się podjąć pracę. Te osoby potrzebują w rozmaitych aspektach życiowych i organizacyjnych w Polsce dużego wsparcia, ale potrzebują tym bardziej stabilizacji. Tej stabilizacji nie mogą osiągnąć. Jesteśmy jednak już rok po tym wielkim zrywie Solidarności. Siły się skończyły, przyszło zmęczenie. A potrzeby, te podstawowe, dach nad głową każdej i każdego, dalej są ogromne. Ukraińcy napotykają dodatkowe problemy związane z brakiem kontaktów, nieznajomością języka albo niechęcią ze strony landlordów, którzy wprost mówią, że nie przyjmują osób uchodźczych. Część osób zatrzymała się na stałe w centrach relokacyjnych, gdyż była to najtańsza i najbardziej dostępna opcja. Weszła teraz nowa ustawa. Osoby, które przebywają w Polsce ponad 120 dni i przebywają ponad 120 dni na przykład w ośrodku zakwaterowania zbiorowego, czyli chociażby zgłosiły się do tego ośrodku zakwaterowania zbiorowego już będąc po pierwszych 120 dniach w Polsce, będą musiały płacić co miesiąc 50% kosztów pomocy, ale nie więcej, te koszty pomocy nie mogą wynosić nie więcej niż 40 zł za osobę za dzień. I tak ma być od 1 marca, a od 1 maja osoby, które przebywają w Polsce ponad 180 dni będą musiały płacić 75. Dostrzegamy takie ryzyko, że osoby, które mieszkają w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego i szczególnie przy dużych miastach, które mają nadzieję na to, żeby, prawda, odłożyć jakieś pieniądze i w jakiś sposób wynająć pokój czy mieszkanie w okolicy, mogą mieć to zadanie mocno utrudnione, jeśli będą dorzucać się do tych kosztów pomocy, do tych kosztów ich zakwaterowania w tym ośrodku zakwaterowania zbiorowego. No i też często do ośrodków zakwaterowania zbiorowego trafiają osoby, które nie mogą znaleźć żadnego zakwaterowania i często osoby w takiej najtrudniejszej właśnie sytuacji życiowej. Jeśli myślimy o tym, że mogą tam się znaleźć osoby, które na ogół by były w kryzysie bezdomności, dlatego że są osobami uchodźczymi z Ukrainy w Polsce, to myślimy, że mogą się te osoby w pewnym momencie pojawić na ulicach i taki kryzys bezdomności tych osób może się pogłębić. Potrzebujemy rozwiązań systemowych. W Polsce brakuje mieszkań dla osób z Ukrainy. Na krótką metę
Można zaadoptować pustostany, których w Polsce jest grubo ponad 1 milion. Stworzyć miasteczka kontenerowe lub mieszkania modułowe, które mogą być dofinansowane przez Unię Europejską. Są to rozwiązania, które były wykorzystywane w Niemczech w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Na dłuższą metę powinniśmy zadbać o nasz rynek najmu. Nasz rynek mieszkaniowy jest w potwornej kondycji, o czym opowiadaliśmy w jednym z naszych poprzednich filmów. Powinniśmy postarać się, by uregulować prawo i stworzyć społeczne agencje najmu, które pośredniczyłyby między wynajmującymi, podawały do informacji publicznej koszty najmu i występowały w roli gwaranta, gdy na przykład wynajmujący stają się niewypłacalni. Jednocześnie pamiętajmy, że wciąż do Polski przyjeżdżają kolejne osoby migranckie, nie tylko z Ukrainy. W lutym tego roku jest to średnio ponad 18 000 osób dziennie. Pomoc wciąż jest potrzebna. Bardzo duże jest zapotrzebowanie na zakwotorowanie w dużych miastach, ale również w innych miejscowościach. Zachęcamy, żeby też zgłaszać, jeśli ktoś może i chce przyjąć osoby uchodźcze, to jak najbardziej można się do nas albo do innych organizacji zgłosić.